Siemanko, ja nazywam się Nosferatum23, wy jesteście na moim kanale Recash Economy Games i dzisiaj wam przedstawię 7 gier, na które czekam aż powstaną w tym roku. Mam nadzieję, że będziemy mogli się wspólnie zachwycać. Te gry zachwycają mnie przede wszystkim od strony graficznej. Postaram się w kolejnych odcinkach przedstawić Wam dokładnie, jak tutaj etap ich powstawania wygląda, czy możemy jeszcze gdzieś tam w coś zainwestować, czy dopiero jesteśmy przed takimi inwestycjami w ziemię lub w inne tokeny NFT. I zaczynamy od pierwszej gry, która to jest chyba jedyna gra, która nie ma gdzieś tam jeszcze daty, z tego co widziałem, powstania. Ona ma być na Etherze 2, więc podejrzewam, że wejdzie w tym samym czasie co Ethereum 2. Ale już mamy tutaj zapowiedź tej gry i wydaje mi się, że z takich gier science fiction będzie naprawdę dużym hitem. Mam nadzieję, że deweloperzy dopieszczą tą grę. No i tutaj zobaczmy sobie trailer, jak ta gra będzie wyglądać. Także jeżeli pod tym względem graficznym wszystko to tak będzie wyglądało, to gry oparte o blockchain mają szansę rzeczywiście stać się, no wyprzeć te gry powoli tradycyjne, lub te tradycyjne gry będą powoli przechodziły do blockchaina. Drugą grą, na którą czekam, to jest Crusaders Dynasty. I tutaj już mamy informację, że ta gra za około 4 miesiące zostanie nam przedstawiona. 1 czerwca jest data premiery. Już mamy informację właśnie na tutaj Steamie. No i mniej więcej tutaj do tej gry akurat filmiku nie znajdziemy. Natomiast możemy, oczywiście tam na Twitterze macie te krótkie takie gify, gdzie możecie sobie obejrzeć. Natomiast ja Wam pokazuję zdjęcia z gry. Naprawdę pod względem graficznym kolejna świetna robota, przynajmniej jak dla mnie. Ja nie jestem jakimś tam osobą wymagającą, ale czasami w niektórych grach po prostu ta grafika nie poraża. Czasami się zastanawiam, dlaczego w grach opartych o blockchain właśnie większość deweloperów nie idzie w tym kierunku, tak, żeby podjąć tą rękawicę ze zwykłymi grami i starać się je zmusić albo do wyparcia, albo po prostu do dołączenia. I ta gra mi się bardzo kojarzy z Mount and Blade i wydaje mi się, że w takich realiach ma to być robione. Widziałem na niektórych zdjęciach, można było grać wikingiem, jakiś raid robić, wskakujesz do łódki, płyniesz z załogą, całą ekipą, także będę na pewno dawać Wam szersze informacje. O ile dobrze pamiętam, to ta gra jest tutaj na platformie Engine i zapowiada się bardzo, bardzo ciekawie, także czekajcie na kolejne informacje odnośnie tutaj tej gry. Kolejna gra to jest Wayway Links. Ta gra jest też tutaj, o ile dobrze kojarzę, oparta o blockchain engine. I tutaj możemy zobaczyć sobie trailer. Sprawdzimy, o co kaman. Wavelink, the cybernetic self. The sum upload of an individual, existing only as waveforms and field interactions.
in an alternate Tutaj jak reality. przyglądałem, to taka trochę roleplaying w świecie futurystycznym, Seized mega factories. strzelanka trochę pod tym względem. Now, Master your economy. No tutaj już bym powiedział, że ta grafika to, chociaż jak tutaj spojrzymy, no to grafika jest spoko. Natomiast w tych budynkach to tak powiem Perfect szczerze, your skills. średnio mi się to podoba. Tutaj jakieś treningówki można robić. O i widzicie, 2021, także jeżeli chodzi o sferę tutaj Metaverse Engine'a, bardzo mocno się rozwijają i mogą gdzieś tam przodować, jeżeli chodzi o te gry, ale jeszcze tutaj, że tak powiem, nie spisujmy innych blockchainów na stratę. Kolejną grą będzie Age of Rust. I tutaj raczej chyba to Wam pokażę, jak wygląda pre-alpha. Greetings, Doctor. I'm afraid I had to wake you up while I still had control of the cryolab. To nie tylko się odbywa na... Tam oglądałem kilka różnych takich trailerów, może nie trailerów, ale też pokazanych jak produkują grę, jak ona jest tworzona. I rzeczywiście grafika jest fajna, na zewnątrz również to wszystko fajnie wygląda. Kolejna gra taka związana, że tak powiem, z science fiction, z kosmosem. Z tego co widać, no, te gry są w obecnym czasie, chyba nie wiem, kwestia związana z cyberpunkiem, że dosyć popularne. I am detecting movement behind the door. Be careful. No i ona w zasadzie w tym roku ma się też pojawić. Na pewno zrobię jakiś tam szczegółowy film, na jakim blockchainie jest oparta. Na ten moment nie chciałem Wam za dużo jakichś tam treści przekazywać, tylko żebyście spojrzeli na to, że ten nadchodzący rok rzeczywiście, jeżeli chodzi o tokeny NFT, może sporo zmienić. Bo już nie tylko karcianki, nie tylko hodowanie jakichś zwierzaków, a nie tylko jakieś tam kupowanie ziem, ale teraz też więcej w MoRPG, gdzieś tam idziemy w różne jakieś tam przygodówki, także dosyć mocno to się wszystko rozwija. Za chwilę nam się ten trailer, w zasadzie pre-alpha, testy kończą. No ale gra pod względem graficznym mi się całkowicie podoba. Trochę mi tak przypomina Syndykata, tam chyba 2000, tak? Był. I następną grą, z którego też mamy taki trailer, też science fiction, tak jak mówiłem, sporo tych gier opartych science fiction, to będzie Infinity Fleet. Dearest Mila, the war's been so hard on all of us. We've all sacrificed so much, yet gained so little. I tu mamy dosyć całkiem fajnie przygotowany taki trailer. I jest też sporo informacji odnośnie jak budują te statki. Ja mam nadzieję, że tutaj będzie gra że tak powiem, chciałem powiedzieć dopasowana. Natomiast bardziej mi o to chodzi, że doprecyzowana, że to nie będzie tak, że ten ostatnio grałem w taką grę, chyba to jest CSC, czyli jakoś tam też science fiction oparta na blockchainie. No i w zasadzie irytujące jest to, że tak naprawdę ten gdzieś tam statek się poruszał, wszystko dookoła jakby wyglądało jakby stoi, takie mało dynamiczne, jakby taki nałożony obraz. No tak przynajmniej sztucznie mi to wyglądało, więc mam nadzieję, że tutaj rzeczywiście te gry będą bardziej
odwzorowywała Lieutenant Raynor, rzeczywistość situation report. i były bardziej realne. It looks like our new ships are stronger than we thought. Good. Wait, I'm detecting incoming enemy warp Nie signatures. pamiętam, ale chyba jeżeli chodzi o przypadek Age of Wrath, tam chyba już 3 lata pracują nad tą grą. No tutaj też jest długa praca. A i jedną z takich gier, które bym powiedział, bym się zastanawiał, czy właśnie ta gra, czy ta ostatnia, którą będę wam przedstawiał, czy no, wydaje mi się, że jeżeli one zostaną wydane tutaj w 2021 roku, no to one będą rządziły, tak? Ta gra nazywa się Ember Sword. Być może już ktoś słyszał, jest stopniowo tam reklamowana. Świat naprawdę wygląda ciekawie, tak? Możemy budować, możemy chodzić tym ludkiem, expić, zdobywać różne takie rzeczy, no taka typowo RPG. I grafika, w ogóle cały świat jest zbudowany od podstaw, więc naprawdę deweloperzy sporo pracy wkładają w to. No i wydaje mi się, że ta gra może być jedną z gier, która zwojuje w tym roku, jeżeli oczywiście zostanie tutaj oddana do użytku. Natomiast kolejną grą, którą uważam, że no też ma szansę być bardzo na bardzo wysokim stać poziomie. Tutaj o dziwo od razu wam mogę powiedzieć, że jeszcze można kupić ziemię. To jest na blockchainie WeChain gra powstaje. Generalnie tutaj bardzo świetny pomysł jest na reklamę, ponieważ dookoła świata Vulcanverse powstają mniejsze gry, Vulcan Forge, chyba Block Babies, która za dużo nie ma wspólnego akurat z tą grą, ale spoko. To też tam zamiast zbierania jakichś potworków to jest tworzenie jakichś tam dzieciaczków. Tutaj naprawdę ta gra mocno stawia też na rozwój grafiki. Już gdzieś tam chyba gracze, tak? Chyba tak mi się wydaje, że gracze już ją testują. I jeszcze chciałbym wam pokazać zdjęcia z tej gry. Naprawdę świetnie to wygląda. Robi ogromne wrażenie. No i tutaj i szachy mają powstać odnośnie tej gry, oparte na figurkach. No tutaj widzę, wszystkie zdjęcia mi się nie załadowały. A to jest przykłady rysunków różnych postaci, które mają się pojawić w grach, w tej grze. Także już sam pomysł, no dla mnie to jest naprawdę ogromny szok. I myślę, że też w niedługim czasie wam przedstawię w ogóle wszelkie szczegóły, co się składa w ogóle na ten multiverse Vulcana, jakie gry do tego, można już w karcianki pograć oparte na postacie, tak żeby się to jeszcze zagłębić. Tak jak mówiłem, ziemię można już kupić, no szereg, dużo innych rzeczy i wydaje mi się, że ta gra i Ember Sword mogą być takimi game changerami, jeżeli chodzi o blockchain, ale kto wie, być może któraś z tych gier, którą wam pokazywałem, ja jeszcze gdzieś tam w ciemno stawiam tutaj na tego Crusade Age. Sorry. Ja jeszcze tutaj gdzieś w ciemno stawiam na Crusaders Dynasty. Lubiłem grać w Mount & Blade'a, więc myślę, że takie
moje top 3 to był na pierwszym miejscu Vulcan, na drugim Ember Sword i na trzecim Crusaders Dynasty, a na pozostałe gry też będę zwracać uwagę i mówić na bieżąco, co tam się dzieje. Także zachęcam do subskrybowania. Jeżeli uważacie, że ten film, top 7 moich gier był ciekawy, dawajcie łapki w górę. No i komu się udało dotrwać do końca tego filmu, to wpiszcie w komentarzu RC Games. Na razie to by było wszystko. Trzymajcie się, pozdrowionka.